I ta kobieta zamknęła te biuro i zaprowadziła mnie do Kengokumy, do Szok. biura, przedstawiając mnie jako architekt z Polski. Ja dostałem wiadomość z prośbą zaakceptowania wyjazdu służbowego z Tokio na Bali. To był mój pierwszy projekt i to było 2 dni po rozpoczęciu pracy. Każdy z pracowników, włącznie ze mną, właśnie czuł, że dostaje takiego kopa przez to, że nie ma żadnej kontroli. Biuro jest otwarte 24 godziny na dobę. Cześć, witamy wszystkich dzisiaj. Wyjątkowo tutaj ze mną wspaniały gość Marcin Sapeta z pracowni Kengokuma & Associates. No i tutaj mamy tą przyjemność, że jest z nami partner tej firmy, Polak, jak już wspominałem w wcześniejszych rolkach. Także zobaczcie, jak robi się architekturę w Japonii i w zasadzie na całym świecie. Prowadząc architekturę, zostańcie z nami. No to jedziemy. Wyjątkowa sytuacja. Marcin Sapeta, Kengokuma & Associates. Powiem tak, wszyscy dzisiaj patrzymy na Ford Design Days i Katowice, bo Marcin przyjechał tu do nas właśnie ze względu na tą imprezę dzięki inicjatywie Fundacji Ładnie. Więcej o tej fundacji oczywiście w naszych kolejnych odcinkach, rolkach, także obserwujcie. Ale właśnie dzięki fundacji możemy tutaj dzisiaj rozmawiać z Marcinem i mnóstwo pytań, no bo wyjątkowa osoba. Powiedz nam tutaj, jak to się stało, że trafiłeś z Politechniki Śląskiej do Tokio i pracujesz w jednej z najlepszych pracowni na świecie nad projektami na całym świecie. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak się to stało? Ja na 5. roku studiów na Politechnice Śląskiej skontaktowałem się z Uniwersytetem di Bologna i udało nam się załatwić współpracę pomiędzy Politechniką Śląską i uczelnią we Włoszech, gdzie spędziłem fantastyczny rok. Podczas tego roku na zaproszenie uczelni Wydziału Architektury mieliśmy program z hiszpańskim architektem Guillermo Vázquez Consuegra, z którym się zaprzyjaźniłem i udało się tą współpracę przedłużyć z uczelni do programu Leonardo. Wydaje mi się, chyba jeszcze istnieje ten program Leonardo, czy już... Wydaje mi się, że tak. Ja już tak szczegółów nie znam, Dobra. ale Erasmus jest i potem był Erasmus. Program Leonardo to Sokrates. jest, to swego czasu to był program, który już był płatny dla studentów praktyki w wybranej pracowni. Pracownia w Sewilli na południu Hiszpanii. Ta przygoda przedłużyła się i tam pracowałem 4 lata. Ale po 4 latach czegoś mi brakowało i zacząłem dalej poszukiwać stymulacji i wyzwań i postanowiłem odwiedzić Japonię na rok czasu. Czyli przybyłeś idealnie na kryzys 2008 roku, Dokładnie tak, dokładnie tak. ale zostałeś. Ja tutaj zdradzę, że oczywiście Marcin przyleciał prosto z Tokio przez Istanbul i bardzo mu dziękuję za to, że no nie ma problemu, żeby po tak długiej podróży, teraz wyciągnęliśmy Cię prosto z lotniska, z samolotu i teraz z nami tutaj wszystko opowiada, ale podczas drogi w samochodzie była okazja, żeby jeszcze zadać kilka pytań i między innymi to, co mnie tutaj fascynuje, to jest to, że, czyli dobrze Cię zrozumiałem, że to była Twoja inicjatywa, żeby wyskoczyć na tego Leonardo do Włoch. Czy uczelnia Cię pchała? Co tu było tym triggerem? Bo wiele studentów nas ogląda i oni się zastanawiają, jak chodzi mi o to postawienie pierwszego kroku. Wiesz, rodzina Ci powiedziała, jedź, wyjeżdżaj. Nie, to jest dobre pytanie. Politechnika Śląska nie miała żadnej współpracy z uczelnią we Włoszech. Ja osobiście bardziej mnie interesowały klimaty śródziemnomorskie niż właśnie nasz zachód. Nawet nie polska szara, bo były możliwości współpracy albo wyjazdu do Niemiec w tamte rejony, ale ten rejon mnie nie interesował. I chcieliśmy spróbować czegoś poza krajem, bo czułem właśnie, że architektura i ten temat bardzo jest ważny, żeby jeszcze szczególnie podczas studiów, jak jesteś młodym człowiekiem, żeby wykorzystać ten czas
na podróże i na poznawanie innych perspektyw i współpracy z innymi architektami, z inną perspektywą, z inną myślą. Ja powiem tyle, że już właśnie tak słuchając tego, co mówisz i nawiązując tutaj do rozmowy z Szymonem Wojciechowskim, widzę pewne tutaj podobieństwa, także żeby właśnie trochę recepta na sukces to jest pojechać za granicę. Nie mówię, żeby wyjechać na zagranicę, ale żeby właśnie pojechać na Erasmusa, na jakieś wymiany, poznawać ludzi i te kontakty, one potem się opłacają, bo znowu można rozwijać tą swoją karierę. No ale powiedz mi, jak to się stało? Jesteś w Sewilli już 4 lata, tak, jest fajnie i to w ogóle chyba taki boski czas, bo to 2004-2008, tak? Dobrze rozumiem? Czyli Tak. te najlepsze takie portugalskie też i wszędzie w tym śródziemnomorskim klimacie są, stare architekci budują, w ogóle jest rewelacyjnie i ty nagle mówisz Japonia. No właśnie. Monotonia prawdopodobnie, i to zabrzmi fatalnie, bo oczywiście Hiszpania ma tyle do zaoferowania, jest to cudowny kraj, świetna kultura. Ja dodatkowo jeszcze pracując z Guillermo Vázquez Consuegra miałem firmę swoją, produkowałem rendery w weekendy, dzięki którym udało właśnie mi się dorobić na tyle, że mogłem sobie wyskoczyć na miesiąc do Japonii i dobrze mi się wtedy wiodło, bo miałem dwie prace i miło spędzałem rzeczywiście czas. Były wypady weekendowe, ale właśnie te wypady weekendowe, choć były cudowne, to zaczęło właśnie mi doskwierać, bo człowiek wpadł w ten rytm taki rutyny. I właśnie może też to jest mentalność, temat delikatny, ale mentalność południa Hiszpanii. Fantastyczni ludzie, przesympatyczni, mam wciąż świetnych przyjaciół i znajomych, ale miałem wrażenie, że bardzo lubią spędzać wolny czas dosłownie tak samo przez miesiąc, 2, rok i po 4 latach już dałem sobie spokój, bo już ten temat przejadłem po prostu. Poleciałeś na miesiąc w ramach jakby takiego researchu do Japonii tak. I nagle... Poleciałem na miesiąc do Japonii, sam sobie pozwiedzać i poczuć klimaty. I przypadek w Tokio przechodząc zauważyłem biuro real estate z modelami i z ciekawości oczywiście jako młody architekt wszedłem i były takie duże postery Kengo Kuma, Tadao Ando, wszystkie nasze właśnie japońskie gwiazdy i pani tak była zainteresowana właśnie obcokrajowcem prawdopodobnie. Biały człowiek przyszedł. Biały człowiek. Dopytywała się, który architekt jest twoim ulubionym. I pokazałem na Kumę, bo oczywiście też go bardzo już wtedy doceniałem, ceniłem. I ta kobieta zamknęła te biuro i zaprowadziła mnie do Kengo Kumy, do biura, przedstawiając mnie jako architekt z Polski. Jaki jest w takim razie język komunikacji w Kengo Kuma? Rozmawiasz tam po angielsku? Tak, głównie jest tak. Mamy podział mniej więcej na teraz 50% projektów japońskich i overseas zagranicznych. I większość obcokrajowców oczywiście pracuje w projektach zagranicznych i głównie Japończycy w domestic, w projektach japońskich. I później zależy, mamy różne narodowości naprawdę i to jest też świetny temat, który możemy poszerzyć, bo jest to naprawdę świetna mieszanka kultur, która bardzo pozwala stymulować tą całą kreatywność, bo są różne opinie, różne perspektywy i to jest też świetna frajda. Doświadczenia Dokładnie. I backgroundy takie. Więc ja mam w swoim teamie mam Włoch, Hiszpan, Ukraina, Rosja, Korea, Chiny, wszystko po prostu wymieszane i naprawdę są ciekawe tematy podczas idei dyskusji koncepcyjnej. Bo są naprawdę różne perspektywy, różne podejścia.
Ale to Czyli twój anioł stróż przyprowadził cię, czyli ta deweloperka Tak. do Kengo i on z tobą osobiście rozmawiał, czy to był jakiś rekruter? To był swego czasu, ja spotkałem się tam z Hiszpanem a propos i on mnie bardzo przyjął ciepło, pokazując mi całe biuro i spędziliśmy chyba z godzinę czasu rozmawiając. Tym bardziej, że ja byłem już w Hiszpanii 4 lata i on zasugerował, że słuchaj, jest możliwość może pracy. Ja wtedy absolutnie nie brałem tego pod uwagę. Też fakt, że akurat spotkałeś Tak. Hiszpana, Dokładnie, tak? dokładnie. Ty byłeś predestynowany, żeby tam pracować po prostu. Więc wtedy był pomysł, żeby zostać tam, żeby wrócić na rok czasu. I to byłem absolutnie pewny. Ja rozmawiałem z Guillermo Vázquez Consuegra, z moim wcześniejszym szefem. Tylko jadę na rok, żeby właśnie poznać inną perspektywę i poszerzyć horyzonty. Zostawiłem wszystkie rzeczy w Hiszpanii i... Do dzisiaj tam są. I później był tylko telefon, poprosiłem, żeby to wszystko po prostu Wysłać. część wysłać, część wyrzucić dosłownie i zostałem do dzisiaj. Nawet nie przyjechałeś. No tak to się zdarza. No i dobra, i zostałeś zrekrutowany, przyjęty już z jakimś doświadczeniem. Rozumiem, że miałeś taki solidny onboarding, tak, że cię wprowadzano, siedziałeś długo, sterowano, co tam masz robić, czy było inaczej? Nie było. Właśnie było bardzo spontanicznie, szczerze mówiąc. Takie mam wrażenie, że właśnie przez fakt, że to było biuro, było nas mniej niż 50 osób, nawet ten kontrakt to była śmieszna sprawa. Sam fakt, że ja miałem możliwość pracy i załatwili mi wizę i mogłem pobyć po prostu w biurze i popracować z komą, to już mi wystarczyło, więc człowiek miał niewiele pytań. Ja trochę nawiązuję do tego, co powiedzieć, jak wyglądał twój pierwszy dzień, czy tam 2 pierwsze dni, że właśnie. bo normalnie jakby spodziewamy się, że taka pracownia, no to, bo myślę, że to jest coś wyjątkowego, warto byłoby o tym wspomnieć, że wydaje nam się, że dobra, no to teraz będzie jakieś wprowadzenie, parę miesięcy, coś tam. Rzut na taśmę od razu do pracy. Ja dostałem wiadomość 2 dni przed wylotem z Hiszpanii do Tokio z przeprosinami i z prośbą zaakceptowania wyjazdu służbowego z Tokio na Bali. To był mój pierwszy projekt i to było 2 dni po rozpoczęciu pracy, więc oczywiście jak najbardziej. Nie zdążyłeś jeszcze się rozpakować w Tokio, a już byłeś Dokładnie, na Bali. jeszcze na jetlagu człowiek musiał brać kolejny samolot, ale to właśnie jest część uroków pracy u Kumy, bo od początku pierwszego dnia mamy każdy z pracowników ma możliwość, nie ma hierarchii, to jest temat osobny, też bardzo ciekawy, że Kuma... Też jeszcze to poruszymy. No za właśnie, chwilkę. to wskoczymy na tę Natomiast hierarchię później. ja to specjalnie jakby poruszyłem ten temat i o to Cię zapytałem z tego względu, że no jakby u nas jest trochę inaczej, tak, czyli że jest jednak ten onboarding, zwłaszcza tutaj w naszej pracowni, żeby ludzie dostali te przygotowanie, ale wielu ludzi sobie nie wyobraża, żeby od razu zostać rzucony na głęboką wodę, żeby nie dość, że wiesz, nie rozpakujesz walizek, a tu już trzeba robić duży projekt i że to, co wydało mi się niesamowite, to, że dostałeś taki jakby zapas zaufania, także... Tak, no właśnie o tym rozmawialiśmy w samochodzie z lotniska dzisiaj rano. Każdy z pracowników, włącznie ze mną, właśnie czuł, że dostaje takiego kopa przez to, że nie ma żadnej kontroli. Biuro jest otwarte 24 godziny na dobę. I ten fakt wysłania mnie samego poza Japonię, żeby spotkać się z klientem, naprawdę dał wielkiego kopa, bo poczułem, że jest duża odpowiedzialność i trzeba dopełnić to w 100-200%. I ten mechanizm jest bardzo efektywny. Myślę, że to, co mnie urzekło w swojej historii, że Kengo potrafi tak mobilizować ludzi do pracy i tu jakby też nie sposób nie wspomnieć tego poświęcenia, które w pierwszych latach miałeś i Tak. z czego to wynikało. Szczególnie może jeszcze z Hiszpanii, gdzie też się ciężko pracowało. Robiliśmy konkursy też po nocach, ale to jak wszędzie. Ale to, co doznałem w Japonii, to był po prostu fizyczna
fizyczna męka, bo człowiek naprawdę musiał się dostosować do rytmu pracy, który absolutnie był poza moją wyobraźnią. Wspomnienia z Wietnamu się zaczynają. Wspomnienia z Wietnamu, to prawda. Teraz już bym tego absolutnie nikomu i sobie przede wszystkim nie zrobił, ale jednak pasja robi swoje i jesteśmy wszyscy zakochani w designie, architekturze i człowiekowi ten czas dzień w dzień zlatywał bardzo szybko. A fakt, że biuro było otwarte dzień i w nocy i dosłownie zostawaliśmy, ja pamiętam pierwsze lata, 4-5 lat, to zabrzmi fatalnie prawdopodobnie, ale myśmy spędzali 7 dni w tygodniu. Japończycy, nie ja, bo to było już poza zasięgiem, ale bardzo często co drugą, trzecią noc spali pod stołem w śpiworze. Średnio, tak kilka statystyk, przynajmniej jedną noc, dwie noce w ciągu tygodnia to był standard. Zawsze był minimum, ja to pamiętam, to był pierwszy i ostatni metro, to była po 12 moje ostatnie metro do domu, albo pierwszy to była 5:30 o 6, przed 6. Więc albo się zostawało do ostatniego, albo do pierwszego. Dokładnie. To był ten mindset, play hard, work hard, Właśnie play hard. chciałem to właśnie. powiedzieć, że jeszcze oprócz tego, że tak ciężko Więc pracowaliśmy, człowiek że był jednak młody. to bondowało i Tak. ludzie no. Myśmy naprawdę Trochę pracowali startupowo, ciężko. nie? Tak. W sensie to mnie trochę szokuje, bo jakby my też oczywiście tak trochę pracowaliśmy tu, nie wiem, jak robiliśmy Wodny Park Tychy, to też mamy tą złą kartę, także trzeba było pracować właśnie godzinami, nocami i to było bardzo ciężkie. Między innymi jak tutaj robiliśmy swoją siedzibę, to zrobiliśmy od razu prysznic. Na wszelki wypadek. Dzisiaj go stosujemy tylko dla potrzeb, że ktoś przyjeżdża rowerem, Tak. to sobie korzysta. Już absolutnie wszystkie miejsca do spania wywaliliśmy i tutaj nie ma czegoś takiego, ale w Kengo też się to zmieniło, także... Ale muszę podkreślić, że aczkolwiek to było bardzo niezdrowe, ale faktem jest, że spędzanie czasu z takimi pasjonatami, z entuzjastami architektury, ten czas zlatywał bardzo szybko, więc naprawdę myśmy spędzali rewelacyjnie czas razem. I rzeczywiście człowiek pracował do 2, 3 codziennie, później wyskakiwał. W Tokio oczywiście jest taka możliwość, bo jest dużo otwartych 24 godziny na dobę, więc zacierało się dzień z nocą i myśmy regularnie musieli odreagować i wyskakiwało się później na imprezę albo na piwko i to szło po prostu tygodniami. To był taki bardzo, zależy, ciekawy, może niezdrowy, ale bardzo ciekawy rytm i wspomnienia z młodości, więc jest co wspominać. Jak najbardziej, a właśnie fakt, że wtedy nas było 40-50 osób, myśmy się bardzo dobrze znali, to była grupa przyjaciół, pasjonatów, o tej architekturze się rozmawiało. Oczywiście dla środowiska architektonicznego to było rewelacyjne. Ktoś z zewnątrz po prostu myśli, że coś jest nie tak, ale myśmy naprawdę świetnie, kosmici, myśmy świetnie spędzali czas i tak nam zleciały lata. To były pierwsze lata i rzeczywiście myśmy wtedy również musieli wypisywać godziny. Ja pamiętam, że w sumie ja wyrabiałem oficjalnie przynajmniej 2 lata w jednym roku, więc oczywiście wszystkie nadgodziny bezpłatne, wszystko gift, to jeśli to nie była nawet wymiana na urlop, bo ja bym mógł rok pracować i później mieć rok płatnego urlopu. Wiesz o co chodzi, prawda? A tu po prostu, jak ja zliczę sobie te lata, to ja mogłem wziąć sobie kilka dobrych lat płatnego urlopu. Ale wiesz, bo to też jednak też warto podkreślić, że dzięki tej pracy, tak, całego zespołu i inne rzeczy,
Kengo urósł niesamowicie, Tak, także tak. tak jak mówisz, było 50 osób, w tej chwili jest 300 i Ponad. to ta praca wasza no, zaowocowała tym, że no, w tej chwili robicie 100 projektów rocznie, tak? Z tego co mi Tak mówiłeś. jest. Więc to są niesamowite liczby, niesamowite możliwości i że no, jakby może nie należy tego pochwalać, przynajmniej przed kamerą, ale no, tak jak mówisz, pasja nie? Rodzi niesamowite owoce i to Tak. czasami też się gdzieś tam zatraca. Fajnie, że ludzie w ten sposób podchodzą. Wprawdzie no, miałem jeszcze parę pytań innych I biuro, w ten temat. może ale... jeszcze dodam, że biuro właśnie jak zaczęło się poszerzać to było też związane oczywiście z generalnym kryzysem w Japonii, niż demograficzny, problemy dużo większej skali, które wymusiły też na rządzie wprowadzenie programu dla większych firm. I właśnie jak my zaczęliśmy być większą firmą już powyżej 200, a wydaje mi się powyżej 200 pracowników, to już trzeba deklarować oficjalnie godziny pracy. Wcześniej, i do tej pory, jak jesteś mniejszym biurem, nie jesteś w tym programie deklaracji, to ludzie siedzą zdrowo po godzinach. Powracając jeszcze do mojego pytania z tą ścieżką Twojej kariery, no, przyszedłeś do tego Kengo Kumy jako pracownik, no już tam z lekkim doświadczeniem w Hiszpanii, ale jak to się stało, że zostałeś partnerem? Po prostu zachrzaniałeś przez 7 lat. Wypracowałem sobie chyba, mam nadzieję. Trzeba było zapytać znowu, Kumy. tak? W sensie, Trzeba było zapytać Kumy. To może inaczej zapytam, jak wygląda struktura firmy? W sensie Mamy, jest tak. kilka placówek, tak? Macie Mamy, Paryż, dobrze mówię? Jeśli chodzi o placówki, to oczywiście headquarter jest w Tokio. Mamy Paryż, Szanghaj, Beijing. Teraz otwarty został ostatnio w Seulu, wydaje się w zeszłym roku. I mamy bardzo dużo małe satelity w Japonii. To jest też totalnie odrębny temat i inna struktura, ale właśnie każdy z pracowników ma możliwość, na przykład jeśli jest zmęczony Tokio i ludnością, przeludnieniem można powiedzieć, to jest możliwość transferu albo na Hokkaido, albo Okinawa, dużo mniejsze środowisko, więc też jest taka opcja. No bo zmierzałem do tego, bo powiedzmy tak, no raz, że musisz zarządzać tym zespołem, pytałem się, czy macie jakieś systemy typu właśnie zwinne zarządzanie, tak jak u nas jest, czy Asana, która jest programem zarządzającym tym, no i... Jest Kuma, ja może wytłumaczę. Jest Kuma i wszystkie decyzje oczywiście idą z góry, wszystkie konsultacje. Ja mam Kumę na line'ie, na aplikacji i partnerzy komunikują się bezpośrednio z nim na line'ie z każdym tematem. On zawsze bardzo szybko odpisuje i to dotyczy konsultacji. Oczywiście najczęściej to jest najbardziej efektywne, jeśli możemy skonsultować projekt bezpośrednio face to face, ale jak nie ma czasu albo Kuma jest w podróży, a jest często, no to właśnie konsultujemy przez Line albo inne wideokonferencje. A w struktury mamy Kuma, partner, mamy prezydenta jeszcze, to jest 2 prezydentów, partners, chief manager, project manager, architect. Później mamy również wielu Arbeito, to się nazywa Arbeito, to są bardzo pracowici, młodzi Japończycy, którzy pomagają z modelami. Robimy dużo modeli fizycznych codziennie, to jest... Już nie powiem 24 godziny na dobę, bo tego nie ma, ale codziennie jest produkcja modeli i mamy też bardzo dużo studentów, wymiany, interns i to jest fantastyczna współpraca. I oni praktycznie są zewsząd. Ilu studentów przyjmujecie? Zależy, to są fale. Oczywiście przez pandemię to bardzo nam tego brakowało, szczerze, a studentów mamy przynajmniej około 20, którzy Zazwyczaj są 3 miesiące. Na stronie Kumy można bezpośrednio, tak. Ja też miałem przyjemność, jak rozmawiam o studentach, pomóc właśnie
To jest współpraca z Krzysztofem Gardenem Chciałem o tym i powiedzieć. Wydziałem Architektury w Krakowie. I lat temu, kilka przed pandemią, pomogłem z zorganizowaniem Kengo Kuma Awards i raz w roku wysyłany jest jeden student, najlepszy student właśnie w To jest Krakowie. finansowane przez KUMę? I to jest finansowane przez KUMę w sensie przelot i później oczywiście my mamy także, wszyscy studenci, którzy u nas pracują, te 3 miesiące mają opłacone. To nie są duże kwoty oczywiście, ale wystarczą, żeby przeżyć, a to jest już dużo, bo inne ważne biura, Sana i inne gwiazdy nie płacą studentom. Ale powiedziałeś, że czyli czas takiego, tego to jest 3 miesiące, tak? 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 6. Czyli- Więc jest to Ale 6 w sumie. w sumie 6, tak. 3 plus 3. A czemu I taki później okres? 3 plus 3, a później jest, jeśli jest oczywiście dobry ten student i chce aplikować, to wtedy jest egzamin. Każdy ze studentów, którzy chcą zostać staffem, pracownikiem, ma jednodniowy egzamin, który kończy się interview Teraz mnie z KUMą. zainteresowałeś, okej. To jest ciekawe i to jest ciekawe. I to jest No. też niesamowite, że wydaje się to bardzo prosta sprawa i zazwyczaj ci bardzo pewni siebie studenci naprawdę jak przychodzi ten dzień i mają rano przyjść i robić szybko jeden projekt, wyrysować, zrobić model i spotkać się z KUMą, to jest naprawdę bardzo stresujące. Ja z żalem patrzę na nich, bo to jest sporo ich to kosztuje. Ale to jest właśnie, to jest ten Ale czyli to polega właśnie na zrobieniu jakiegoś projektu w ciągu jednego dnia. W ciągu jednego dnia To jest kilka tematów, zazwyczaj one się powtarzają, ale oni sobie wybierają Tak. i muszą zrobić makietę, muszą zrobić projekt w Tak, jakimś oprogramowaniu, tak? I przedstawić to KUMie. A właśnie to jest też ciekawy temat, że... Osobiście przed KUMą. Osobiście przed KUMą. Mhm. I tu wszystko wychodzi, bo nawet... Oczywiście projekt jest bardzo ważny, ale właśnie jak go przedstawisz, jak jesteś w stanie opanować swoje emocje, to są bardzo ważne rzeczy. I jedne oczywiście z faktorów, które pozwalają KUMie zdecydować, czy się nadaje, czy nie. A on naprawdę zawsze wierzyłem i wierzę, że jeden z jego sukcesów jest ten niesamowity talent poznawania ludzi. To jest nieprawdopodobne. Ja miałem przyjemność też współpracować ze znanym architektem lokalnym z Indonezji, Andra Matin, który ma bardzo podobne cechy. I jak rozmawialiśmy z innymi architektami na temat właśnie tego gościa, i on mi przypomina bardzo zachowanie KUMy, jest pewien wspólny mianownik właśnie liderów, którzy potrafią w sposób fenomenalny wyselekcjonować i wyczytać człowieka, czy się nadaje, do czego się nadaje i właśnie jeden z sukcesów, nawet to jest też wielki challenge dla mnie, dla nas, małych grup, jak manewrować i wykorzystać każdej osoby talent, bo my zakładamy, i to jest bez wątpienia, wierzymy w to, że każdy ma talent i każdy jest naprawdę dobry w czymś i naszą odpowiedzialność jest właśnie, żeby wybadać... Wyciskać, wyciągać. Nie wyciskać, wybadać, bo wtedy jak ta osoba ma... Jeśli szybko uda nam się wyłapać, w czym ta osoba jest dobra, to wszystko idzie dużo bardziej efektywnie. Ta osoba dużo się czuje bardziej komfortowo, bo czuje się w tym dobrze. To z czasem ja zauważyłem, że fajnie i szybko wychodzi, bo jak idzie projekt po gruzach, to znaczy, że ja staram się nie szukać błędów u kogoś, ale zawsze staram się znaleźć je u siebie i tutaj właśnie chodzi o decyzję, czy ta osoba do tego właśnie się nadawała. Bo ja tak widzę właśnie, jak KUMA operuje i w tym jest naprawdę doskonały, bo wydziela na przykład do projektu, nie? On wie wie, który z pracowników będzie dobry w którym projekcie, nie? Czy jest... Ja widzę tu mnóstwo podobieństw, bo znowu u nas wygląda to w ten sposób, że zawsze ja mówię, że my mamy po prostu Avengersów, tak? Że my jesteśmy grupą Avengersów, że każdy z nich ma takie specjalne moce.
ma też oczywiście, tak jak Superman, kryptonit, tak, że trzeba na to uważać i w zależności od tego, jaki jest temat, to trzeba dobrze dobrać ten Tak. zespół, bo wtedy jak go dobierzesz do właśnie, dobierzesz Dokładnie. Supermana do przerzucania kryptonitu, to No nie właśnie. będzie efektu, nie? Ale jak każde inne zadanie, to on może go zrobić super, świetnie i trzeba właśnie szukać tych możliwości i wyciągania, ja mówię tak wyciągania, ale na zasadzie no, eksplorowania tych mocnych stron tych ludzi. Gdzieś ostatnio Paweł powiedział, że róbcie to, co robicie, czyli że właśnie ta zasada, że jeżeli lubisz coś robić, to się nie zmęczysz i zrobisz to Tak, szybciej tak, niż tak. ktoś inny, który tego zadania niekoniecznie czuje, nie lubi. Dokładnie. Chociaż też ma wiele zdolności, więc róbcie to, co robicie. Dokładnie. Taka zasada. Wracając jeszcze do tego stypendium, bo one będzie kontynuowane dalej, bo to Tak. była Ona Twoja jest- inicjatywa, tak odniosłem wrażenie, że... Tak, ja teraz pracuję właśnie z jedną ze stypendystek, która zdała egzamin, jest staffem i pracujemy razem nad projektem w Pradze. Jest już z nami jakiś czas, jest zadowolona na razie. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze długo współpracować i czekamy na nowego stypendystę. I co roku mamy jedną nową duszę. Duszyczkę. Krótko mówiąc, pełzająco, ale ofensywa z Polski idzie, rozumiem. Dobrze, bardzo dobrze, to mnie cieszy. No, bo wiem, że a propos, jeszcze ofensywa z Polski, ja wspomnę, myśmy mieli falę, ale mamy kilku, był moment, że mieliśmy chyba 4 Polaków i generalnie my jesteśmy naprawdę bardzo pracowici i dobrze, nie ma się czego absolutnie wstydzić. Też wykwalifikowani jesteśmy, porównując z wieloma innymi krajami, aczkolwiek oczywiście competition jest potężny i młodzi studenci i pracownicy, którzy do nas przychodzą, są naprawdę nieprawdopodobnie skillful. To jest też kolejny temat, sorry, bo to masz na pewno jedno z pytań na to. Też, ale powiem Ci tak, że też jeszcze bym trochę podrążył temat tych partnerów i w ogóle struktury, bo z kilku powodów. Po pierwsze, że ile jest partnerów w firmie? Rząd wielkości, ja nie mówię, że Jest. musisz konkretnie liczby, ale wiesz, jest ich 10, 20, jak oni są rozmieszczeni, bo macie też kilka placówek, bo z tego, co powiedziałeś, jakby widać, że Kengo daje taką dosyć dużą swobodę i kredyt zaufania, więc Tak. jakby jest tego sporo i widzę, że jest taki otwarty. No, u nas to trzeba się trochę napracować, żeby nie ma zostać wyjścia tym też, partnerem i nie to ma wyjścia, tak, zaufanie bo kuma się nie może, rozwijać. rozdwoić, podzielić, bo na przykład ja teraz mamy często teraz sytuację taką, że my mamy wszystkie fazy projektowe, koncepcyjna, schematic design, design development, to są fazy, gdzie się spotykamy z klientem, lecimy najczęściej do tego danego kraju, gdzie jest ten projekt i to jest prezentacja, która zazwyczaj była razem z kumą. Teraz naprawdę nie jest łatwo i często właśnie partnerzy reprezentują kumę i te prezentacje są robione bez jego obecności, udziału. Więc to też zależy od klienta, czy się na to zgodzi. Często robimy też tak, że na przykład będę miał w przyszłym miesiącu prezentację w Pradze do projektu i spotkamy się z kumą online, który będzie wtedy w Chinach, żeby współpracował z nami przy tej prezentacji. Właśnie też trochę rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem o planie, w sensie kalendarzu kumy, że Tak. często umawiacie w tym samym dniu, o tej samej godzinie kilka spotkań. Jak to jest możliwe? Mieliśmy taki przypadek właśnie z prezentacją projektu, to był konkurs ważny, musiał być kuma na tym, to było w Queensland w Australii i nie pasowało nam właśnie, było bardzo ciężko skoordynować to z innym spotkaniem w Stanach i później dopiero doszliśmy, że przez różnicę czasu jesteśmy w stanie w tym samym dniu zrobić prezentację i w Australii i w Stanach, więc naprawdę Bo jest różnica czasu i tak naprawdę w różnym czasie to się dzieje. No, to jest dla mnie takie bardzo zastanawiające, że
Jak wygląda Twój dzień pracy, patrząc na to, że zajmowałeś się projektami w Miami, teraz mówisz Praga, no różnice czasowe tutaj są od 8 godzin do tam, nie wiem, 16, tak? Czy, Stany właśnie zależy też, czy to jest East o West Coast, ale rzeczywiście to jest najgorsza część, powiedzmy, obszar z perspektywy Tokio, Japonii. Dokładnie po drugiej stronie. No właśnie, więc mamy albo wczesny ranek, albo późny wieczór, noc, konferencje. I oczywiście spotkania później bezpośrednio, często podróżujemy, jak wspomniałem, więc, ale sama koordynacja tak właśnie wygląda. Z Europą oczywiście nie ma problemu. Pytam Cię dlatego, że myśmy napotkali również na takie problemy właśnie pracując z partnerami ze Stanów czy z Chin, że te różnice czasowe są duże, no i potem, a jeszcze ten work and life balance zrobić, nie? Przynajmniej tu, bo work and life balance nie wszyscy tak mają. Z perspektywy Japonii, co prawda już to się wszystko zmienia i dramatycznie, bardzo szybko, ale coś takiego jak work-life balance w Japonii nie istniał. To jest nowość. Więc to jest nowość i nie za bardzo. Teraz właśnie przez program i ten kryzys niż demograficzny, jak wspomniałem, i ta kontrola, naprawdę bardzo skrupulatna kontrola, żeby pracownicy nie wyrabiali nadgodzin, więc to teraz też dużo lepiej optymistycznie przy dużych wygląda. podmiotach. Przy dużych podmiotach powyżej 200 Przy dużych pracowników. podmiotach, tak jest. Tak. Reszta forget about, zapomnij o work-life work-life balance. balance. To ja jeszcze Cię zapytam, to co mnie bardzo zafascynowało w tym, co mówiłeś też w innych wywiadach, czyli ten system wyboru projektu, ale mówimy tu o tym, że już dostaliście te zlecenie i teraz macie pomysły, nie? Jak wygląda cały proces tutaj projektowy, wymyślania? Tak, to wszystko jest bardzo powiązane z Kumy filozofią i to jest nasz core. Jest przydzielona grupa architektów do projektu proporcjonalnie, zależy od skali. Zazwyczaj ich brakuje, ale dajemy radę. Większość też na przykład jest ciekawe, staramy się też, żeby każdy z pracowników miał przynajmniej 2 projekty, więc nie jest tak, że masz 100% Każdy ma 2. Tak, ale to jest 50%, 50%, więc ma to swoje plusy i minusy. To jest bardziej skomplikowane, bo też na przykład co Kuma chce, żeby staff nie był tylko pod jednym partnerem i też jest większy podział, więc jest bardzo duży network i wszystko jest trochę pomieszane, ale ma to swoje plusy. Ja podam przykład. Ja to pamiętam też ze swoich początkowych lat, jak miałem 100% jeden projekt, który na przykład siadał i bardzo często jest tak, że niestety procent projektów, które realizujemy, cała dokumentacja siada przed całą budową, nie? I nie jest realizowana. Klient po prostu odlatuje. No ale rozumiem, że płaci za to. Oczywiście, ale to dla nas nie ma finału. Klient płaci, oczywiście wszystko ok, ale dla nas, dla architektów, ta część budowy i realizacji jest największą frajdą. Oczywiście koncept, research, to wszystko też jest świetne, ale sama budowa jest rewelacyjna i na to wszyscy czekamy. Ale jak właśnie pracujesz, załóżmy przez rok, 2 nad jednym projektem, który tak ci nagle z dnia na dzień odpada, no to człowiek naprawdę potrzebuje czasu, żeby się pozbierać. A jak masz 2 projekty, wskakujesz z jednego do drugiego, też jesteś, ta stymulacja jest dużo bardziej dynamiczna. To ciekawe podejście, muszę powiedzieć. W sensie... Więc nawet jeśli jeden projekt się odleci, a jak wspomniałem, często się to zdarza, to jeszcze masz dalej ten drugi, który ciągniesz. Bo na przykład też co chciałbym Cię zapytać w kontekście do tego, bo u nas mamy sytuację tego typu, że te projekty są 8 lat. I bardzo długo trwają, bo są od jednego do dużego. No, tu rozmawialiśmy z Szymonem, że on 3 lata robi, ja nie wiem, jak on to znam, ale okej. I mamy te 8 lat i teraz ktoś robi przy tym projekcie i on po prostu mentalnie już ma dość, nie? W sensie, że to jest super projekt, on się tam świetnie poświęcił, ale kurde, 8 lat to jest czasem problem. To jest sporo. Więc takie 2 projekty, tylko jak zrobić, żeby też się, wiesz, że u nas jest tak, że no, jak już wszedłeś w ten temat, to wiesz, żebyś się nie odrywał, nie? Żeby cię nie znowu to tak
Z jednej strony prawda. dobrze, z drugiej strony trudno, nie? I jeszcze wy jak to sobie radzicie, żeby tym zarządzać bez Dobra. systemu? Ma to swoje plusy i minusy, bo ja pamiętam z początkowej współpracy, jak człowiek dostał ten jeden projekt, współpracy z klientem i przechodzi przez wszystkie fazy, to było właśnie bardzo ciekawe, że nie mamy tak jak niektóre struktury, niektóre biura, które są bardzo efektywne, ale mają na przykład grupę projektantów do koncepcji, grupę projektantów do schematic design i design development. Czyli nie przechodzisz wszystkich faz w jednym projekcie. Nie wiem, jak jest u Ciebie, ale... Też teraz dzielimy, że część jest tu i wtedy... No tak, właśnie, ale a propos ja tych sobie bardzo... Avengersów, specjalizacji... w Ja sobie bardzo ceniłem to, że właśnie od początku, od pierwszego spotkania z klientem i wizyty... do przecięcia wstęgi. Tak. I to człowiek tak, naprawdę... dotychczas mieliśmy, ale jest to takie teraz dyskusyjne, czy To nie nie jest- trzeba się trochę wyspecjalizować. To nie jest najbardziej efektywne, bo oczywiście można tak wyrobić grupę projektantów, że będą wyspecjalizowani w tej końcowej fazie albo w koncepcyjnej. Tak rozmawialiśmy o tych Avengersach, że są utalentowani w tym i tamtym, ale to jest też, mi się wydaje, mocna strona w biurze u Kumy, że każdy nowy pracownik, który przychodzi do biura, przechodzi przez wszystkie fazy. To na przykład product design, nie wiem, masz design klamki do tego projektu, interior design, wnętrze, architektura, każdy detal, wszystko po prostu jest, wszystko jest w jednym worku, który po prostu ty, nie najlepsza metafora, reprezentujesz i ciągniesz ten temat do samego końca. Też to zawsze chcemy uzyskać, ale właśnie dzieląc ten proces 50/50, czyli jest zamiast jednej osoby do projektu, zazwyczaj projekt rezydencji, mniejszy projekt, wystarczy jeden staff, ale dzielimy to na zasadzie, że dochodzi może 50% z jeszcze jednej osoby, ale ta osoba ma kolejny projekt. I to jest większa dywersyfikacja, ale przez to też jesteśmy bardziej zmotywowani i produktywni. Może to nie na pierwszy rzut oka może się tak nie wydawać, ale fakt, że możesz zmienić sobie ten tryb i przeskoczyć z jednej historii, nie wiem, projektu publicznego o innym charakterze i kolejnego dnia masz inny research. Potem robisz jakiś domek, że to daje Ci takie mocne... No, dokładnie. Mówię, bardzo mi się spodobało. Ciekawe jest rozwiązanie, trzeba sprawdzić, żeby u nas się też to sprawdziło i o to mniej więcej chodzi w tych rozmowach. Jest to większy challenge na pewno, jeśli chodzi o koordynację, o management. Jeszcze do tego, jeśli dochodzi, że masz dwa projekty pod innymi partnerami, to już po prostu jest bardzo ciężko. Nie brzmi to efektywnie, No, bo ale, style i ale też przez to, że nasze biuro jest już tak duże i te struktury są na tyle skomplikowane, że Kuma jest świadom tego i ma to sens, że nas nazywają partnerzy, to są mentorzy, prawda? I jeśli będzie staff, pracownik z jednym partnerem powiedzmy przez 5-6 lat, no to doświadczenie nie będzie takie same jak współpracując z innym partnerem. Więc przynajmniej te 50/50 ma sens i tak staramy się właśnie to robić. Z tych Twoich doświadczeń to jeszcze to, co mnie uderzyło, bo powiedziałeś coś takiego, że w Hiszpanii masz miesiąc wolnego, wakacje takie projektowe. To przypomina mi Szwecję i też inne tam, że w sierpniu, tak, cały miesiąc masz jest za gorąco na południu Hiszpanii. I to spowodowało, że poleciałeś sobie do gorącego Tokio, gdzie było też 100% wilgotności. Tak. A w Japonii powiedziałeś, że jest tych dni aż... To jest, podam taką anegdotę. Dostajemy co roku wiadomość mailową od HR-u. Czas na urlop. Czas na urlop, ale to Wszyscy jest w szoku. typu oficjalne dni wolne, załóżmy od 20 do 23. Enjoy and have a good rest, nie? Więc co możesz zrobić przez 3 dni? Oczywiście 3 dni plus weekend, już masz 5, możesz lecieć za granicę. To już dużo, 5 dni wolnego, nie? Dokładnie. Ja pamiętam, jak byłem na... Ale ile ustawowo jest wolnego w O dziwo Japonia ma, to jest kraj z jedną największą ilością dni wolnych. Tylko nikt nie bierze. Nie, bierze, tylko że to są dni typu jeden dzień w czwartek, jeden dzień w piątek, dzień
bardzo dużo Takie- jest dni. Tylko jest to wszystko porozrzucane, to nie jest wszystko skondensowane razem, żeby wyjechać gdzieś na 2 Ale tygodnie. masz możliwość wzięcia 2-tygodniowego Mam, urlopu. mam. I to jest, ale to Mam. ustawowo jest zapewnione, czy nie? Czy to dlatego, że nie ty jest, jesteś partnerem nie i jest masz ustawowo. już większy... Znaczy, my staramy się to też balansować, bo mamy teraz 50% obcokrajowców w biurze w Tokio i przykład święta Bożego Narodzenia, które nie są No świętem tak. w Japonii, prawda? Jest I różnie. to trzeba też wybalansować. Więc Prawosławni jeszcze w innym terminie, Więc ten 29 okres się przedłuża. stycznia to znowu japońskie święto Nowego Roku, tak? Dokładnie. I raczej chińskie święto Nowego Roku. teraz właśnie pod koniec stycznia, więc to wszystko, staramy się to rozsądnie wybalansować na zasadzie, że projekty mają być oddane na czas w pewnych Moje standardach. ostatnie pytanie, najciekawsi klienci, którzy Ci się trafili albo nie wiem, firmie, z kim miałeś styczność? Mamy projekt na przykład z Kim Kardashian, mamy projekt z twórcą Alibaby, kilka projektów nawet. Mamy projekt z wieloma oligarchami z Rosji, którzy o dziwo są jednymi z najlepszych klientów, bo po prostu dają Ci zlecenie, nie pytają się o koszt i tylko proszą, żeby dać znać, jak będzie projekt zrobiony, zrealizowany. Nie mieszają się w projekt? Nie mieszają się, Chcą mieć często... piękny obiekt. Tak. Więc to są te takie Perełki. marzenie, bo tam jest po prostu sky is the limit. Budżet nie jest w ogóle tematem i mieliśmy przypadek, że odebrane to zostało przez menedżera nawet, nie samego inwestora, nie? Więc idealnie. No, więc sky, Lepiej nic nie mogę to są projekty marzenia, nie? Ale to są już potężne też kwoty. Mówię o prywatnych rezydencjach zazwyczaj, bo to większe projekty to jest męka bardziej skomplikowana, collective work, mamy bardzo dużo konsultantów i to są właśnie lata, tak jak Ty też wspomniałeś o swoim projekcie, prawda? To myślę, że po prostu daje pojęcie o tym, jak pracujecie, z kim pracujecie i przede wszystkim, czy to się dobrze pracuje z takimi celebrytami, czy źle, nie? Bo to różnie bywa. Gdzieś tam w jednych rozmowach padło hasło Brad Pitt, tak? I było powiedziane, że raz, że on studiował architekturę, nie skończył, ale studiował, ale Tak. że ma pasję do tego, nie? I że bardzo, wiesz, no, ludzie go znają tylko z Hollywood, a tu jest możliwość, żeby tak zobaczyć go jak normalnego człowieka, który przyjeżdża i okazuje się, że on też jest jak normalny klient, który chce coś fajnego zbudować, dom, nie wiem, willę, winnicę i fajnie jest tak tą interakcję Tak. zrobić, nie? Stąd moje Ale pytanie. dodam może, że sama współpraca z celebrytami może jest interesująca, ale co ja sobie bardzo cenię w pracy u Kumy, to fakt właśnie, że mam możliwość współpracowania naprawdę z bardzo ciekawymi jednostkami i z inwestorami i z klientami, którzy naprawdę są w przestrzeni, w której ja nie byłbym w stanie ich nigdy spotkać gdziekolwiek, więc ta możliwość współpracy z bilionerami na przykład i to mówię w sensie takim, że mam możliwość pobyć, wysłuchać, uczyć się od nich, ich perspektywy, ich filozofii i naprawdę dyscypliny, to jest nieprawdopodobne. To jest też ciekawe, że na przykład mam 2 projekty z bardzo zamożną rodziną z Singapuru, to jest background jest Azja i innego mam bardzo zamożnego w Stanach. Inne kultury, inne klimaty, ale value, core i ta filozofia jest dużo wspólnych mianowników. I to są ciekawe doświadczenia, które są absolutnie bezcenne, bo mam możliwość obserwowania i wysłuchiwania perspektyw od ludzi, którzy osiągnęli potężny sukces. I ten fakt, że jestem w stanie wyłapać te same wspólne mianowniki, gdzie oczywiście w moim środowisku ich się nie porusza, to też daje do myślenia. Ta dyscyplina, która jest na przykład, wydaje się, że jak człowiek naprawdę ma już
pewną sumę na koncie, to już jest bardzo hojny i może sobie pozwolić na wszystko, wręcz przeciwnie. To są bardzo zdyscyplinowani ludzie, którzy cenią sobie każdy grosz. Na tym pułapie już to jest też niezła szkoła pokory, bo oczywiście osiągnęli sukces dzięki właśnie tej swojej mentalnej dyscyplinie No, muszę powiedzieć, że tego się fenomenalnie słucha i dziękuję Ci za te rozmowy, za Twój poświęcony czas, za to, że mieliśmy możliwość tego posłuchania, że mogłeś się z tym podzielić z naszymi widzami. Także wielkie dzięki. Dziękuję oczywiście Fundacji Ładnie i For Design Days, że Cię tu ściągnęli. To jest fantastyczna sprawa. No i oczywiście więcej to na wykładzie na For Design Days. Jeżeli tego pewnie nie zobaczycie, bo my to już nakręcimy trochę później, to oczywiście na naszym kanale też będzie relacja z tego wydarzenia. No i na dzisiaj to wszystko, także widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli podobało Wam się to, co tutaj dla Was przygotowaliśmy, to oczywiście dajcie lajka. No i czekamy na sekcję. W sekcji komentarzy są oczywiście Wasze, możecie tu pisać i myślę, że Marcin, mogę Cię tu zobowiązać do tego, żebyś oczywiście odpowiadał na pytania tu naszych... jak najbardziej. I że nie zostawimy tego, tak, bo myślę, że temat jest fantastyczny. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie. Hej.